Jako dziecko godzinami wpatrywałem się w zdjęcia Shinkansenów. Te futurystyczne pociągi wydawały się jak z innej planety. Marzyłem, że pewnego dnia sam wsiądę do jednego z nich i poczuję tę niesamowitą prędkość. Dziś wracam z wami do tamtych dziecięcych marzeń. Przeglądam stare zdjęcia i w końcu je spełniam. Gotowi jesteście na podróż, którą wyśniłem jako mały chłopiec? No to zaczynajmy. Bang! Witam Was bardzo serdecznie. Cześć, cześć, cześć. Witam z Fukuoki. Dzisiaj moje marzenie z czasów dzieciństwa będzie się realizowało. Mianowicie, kiedy miałem 10 lat i usłyszałem o pociągach Shinkansen w Japonii, pomyślałem, chciałbym takim pociągiem się przejechać. Czekałem ponad 30 lat, żeby to zrealizować i dzisiaj to marzenie będzie zrealizowane. Shinkansen, czyli pocisk. Przytoczę Wam kilka różnych ciekawostek i faktów, zanim dojdziemy na stację Hakata w Fukuoce, skąd udamy się dzisiaj do Hiroshimy. Lecimy! Trochę historii. Pierwszy pociąg Shinkansen pojechał na trasie Tokio-Osaka w przeddzień Olimpiady w Tokio, która odbyła się w 1964 roku. W tym roku będzie 60-lecie tego wydarzenia, dokładnie 1 października. Pociąg ów pokonał trasę 519 km w rekordowym czasie 4,5 godzin. Skrócił ówczesny czas podróży o ponad 2 godziny. W chwili obecnej ten odcinek pokonywany jest o kolejne 2 godziny szybciej, mianowicie 2,5 godziny. W chwili obecnej prędkość, z jaką Shinkansen podróżuje, to około 320 km na godzinę. Aczkolwiek w 2015 roku został pobity rekord wszelkiej prędkości, jeśli chodzi o podróż pociągiem. W Japonii pociąg pojechał 603 km na godzinę. Była to konstrukcja magnetyczna na chyba rosyjskiej licencji tak zwanego pociągu typu maglev, czyli unoszącego się nad torami. Nie dotykał ten pociąg w ogóle fizycznie kołami torów, tylko się unosi kilka centymetrów czy milimetrów nad torowiskiem. Żeby osiągnąć tak zawrotne prędkości, stosowana jest technika specjalnego hartowania betonu oraz są instalowane odcinki torów o długości jednej mili. Skąd nazwa Shinkansen, pocisk? Można się domyślić, chodzi o kształt nosa tego pociągu. Początkowo rzeczywiście wyglądał jak zaokrąglona główka pocisku. Teraz jest zupełnie inaczej, to ewoluowało. Chodzi o różne rozwiązania aerodynamiczne, a przede wszystkim o dźwięk. Dlaczego o dźwięk? Bo pociąg, który wbijał w tunel, a jest ich bardzo dużo tutaj w Japonii, bo jest to teren górzysty, kompresował powietrze, które znajdowało się przed nim i w momencie wpadania w taki tunel następuje, bo to jest, zawsze się tak dzieje, eksplozja powietrza i to powietrze nie ma czasu, żeby się usunąć z drogi temu pociągowi i następuje po prostu dźwiękowy wybuch. Stąd zmienili po prostu podejście do konstrukcji tych nosów i obecnie wyglądają jak takie długie dzioby, wzorowane są w ogóle na dziobie kaczki. Niektóre osiągają nawet długość do 15 metrów. To pozwala oczywiście podróżować im szybciej, ale głównie ten nos spowodowany jest tym, żeby nie uprzykrzać życia okolicznym mieszkańcom, bo dźwięk, który się wydobywał podczas wpadania do tunelu, był podobno głośniejszy niż start samolotu pasażerskiego. Parę słów o bezpieczeństwie. Najbezpieczniejszą formą podróżowania statystycznie jest latanie samolotem. Ale Shinkansen w swojej blisko 60-letniej historii ma 0 przypadków śmierci, jeśli chodzi o jakiekolwiek kolizje czy wykolejenia. Nic takiego się nie stało. Jest to super bezpieczna forma transportu.
Japońskie pociągi słyną z punktualności i w sprawie Shinkansenu nie jest wcale inaczej. Przyjazd pociągu wcześniej o pół minuty byłby co najmniej okraszony wiadomościami w telewizji i szeroko komentowanym. Bardzo rzadko się zdarza, że pociąg się spóźni, ale zawsze mają bufor zwiększenia prędkości po drodze i przyjazdu na czas, więc pociąg jest zawsze na czas. Statystycznie w ostatnim 5-leciu średnie spóźnienie pociągu Shinkansen w Japonii to 12 sekund. Pociągi te mają wbudowany specjalny system ochrony przed trzęsieniami ziemi, które często nawiedzają Japonię. W 2019 roku opracowano specjalny system baterii, który pozwala dotoczyć się pociągowi z jakąś niewielką prędkością, ale do najbliższej stacji. Pociąg się nie zatrzyma, jeżeli by nastąpiło trzęsienie ziemi. Parę słów jeszcze o ekologii. Może te pociągi nie są tak szybkie jak samoloty jeszcze, bo porównując pobity rekord 600 km na godzinę do prędkości samolotu około 800-900 km na godzinę, to nie jest aż taka duża różnica. Ale jazda pociągiem to w porównaniu do lotu samolotem to 12% energii, która jest potrzebna do przelotu tego samego odcinka samolotem, więc jest to bardzo ekologiczna forma transportu. Inspiracja dla innych krajów. Pociągi japońskie Shinkansen inspirowały różnych konstruktorów z różnych części świata i tak w 1977 roku ruszył szybki pociąg we Włoszech, łączący Florencję z Rzymem. Później nastąpiło połączenie też Lyonu z Paryżem we Francji. W Kanadzie akurat porzucili ten projekt i już tych szybkich pociągów nie ma. Ale ciekawa sprawa się zdarzyła w Chinach. Nie tak dawno, bo 15 lat temu, w 2008 roku, Chiny miały niecałe 100 km szybkich pociągów. 15 lat później, w chwili obecnej, tych pociągów już jest blisko 40 000. Chiny zapowiadają, że w niecałe 9 lat podwoją tą liczbę. Imponujące. Kiedy kilka lat temu z rodziną odwiedziłem Muzeum Kolejnictwa w mieście York w Anglii i usiadłem w pociągu Shinkansen, pamiętam z 1977 roku, który tam się znajduje, pomyślałem, kiedy to moje marzenie się spełni. Spełnia się dzisiaj, tak, dzisiaj, więc pora skończyć o tych faktach i teraz wejść w stronę taką super emocjonalną i kupić bilet. Jesteśmy już na stacji Hakata. Pora poćwiczyć teraz trochę mój japoński. Mam sentencję przetłumaczoną. Przeczytam, jak mi się to się uda. Kupujemy bilet. Bilet można zakupić w maszynie, tak jak widzimy na załączonym obrazku, jak również można kupić chyba fizycznie. Chciałbym pogadać z kimś. Tutaj jest chyba okienko do zakupu. Niestety nie poćwiczę teraz angielskiego u pani sprzedawcy biletów, tylko muszę kupić maszynie, bo tam tylko kupuje się te pasy, które obowiązują na 7 dni, 14 dni lub 21. Ja to przekalkulowałem, musiałbym co drugi dzień się udawać pociągiem. Nie przyjechałem tutaj spędzić czasu, tak się rozrzucać. Chcę delektować się Japonią trochę jak w świetnej restauracji. Powoli, spokojnie, na 80% żołądka, żeby się nie przejadło, bo naprawdę można smakować ten kraj z wielką radością i entuzjazmem. Nie wiem, gdzie tu jest English, ok. Nie widzę tu opcji kupienia. To chyba tutaj nie kupię. Chyba te są długodystansowe. Spróbujemy.
Nie wiem, o co tu chodzi, tylko liczby kojarzę. Sprawdziłem w internecie częstotliwość kursowania pociągu między Fukuoką a Hiroshimą i słuchajcie, jest to nawet co 20 minut. 20 minut pomiędzy jednym a drugim pociągiem. Niebywałe. Szybki update'cik. W tej chwili jest 5 pociągów na tej linii na godzinę. Czyli średnio co 12 minut odbija jeden pociąg. Jak tramwaj. Zakup tego biletu odbył się stosunkowo szybko, wszystko jest po angielsku wyjaśnione, bardzo czytelne, czy w jedną stronę, czy dzisiaj, czy to jest, mam rezerwację, czy nie mam tej rezerwacji. Słuchajcie, cena jest, inaczej powiem, za autobus na tej samej linii, który by pojechał 6,5 godziny, te 300 km, więc odległość jak między Krakowem, prawie dokładnie jak między Krakowem a Warszawą, bo około 290 km. Ten pociąg będzie potrzebował 1 godziny i 5 minut. Bilet taniej niż polskie Pendolino, bo 210 zł. 8,5 tysiąca jenów. Wow. Za to autobus kosztowałby 80 zł. Dzisiaj szalejemy i to podwójnie, bo mam bilet w końcu na Shinkansen. Dobra, a teraz gdzie tu jest? A jest od razu znaczek, żeby się nie pomylić. Jest dziubek kaczki. Zastanawiałem się, czy kupić kawę i drożdżówkę, ale jestem tak podekscytowany, że chcę już być na pokładzie tego pociągu. Nie wiem, jak będzie z mówieniem do kamery. Wydaje mi się, że trzeba po prostu przestrzegać tej etykiety i tak wszędzie w Japonii, w środkach transportu panuje cisza, grobowa cisza. I tak samo będzie zapewne tutaj, więc nagram jakąś narrację, a teraz pora znowu znaleźć ten wejście na Shinkansen Entrance. To tutaj chyba. Tak, dobra, wbijamy. A ja. Ludzie się uśmiechają, patrzą trochę na mnie jak na ufolutka, ale to nie szkodzi. Wejście jak do metra. Sprawdźmy, o której odjeżdża. Mój pociąg nazywa się Nozomi. O 11:15, zaraz, nie, tu wszystkie są Nozomi. 10:15, czyli za 15 minut platforma 14. Otwarte jest. Dobra, pobieramy bilecik. Jest podbity. Nozomi 20 do Tokio, peron 14. Ok. 14. W Japonii są strasznie popularne takie właśnie tego typu walizki. Wszyscy je mają. Mniejsze, większe. Bardzo rzadko ktoś z plecakiem chodzi. Non-reserve 1-3, ok. Tu jest elegancko rozpisane, w którą stronę non-reserved car 1-3. Ok. Dla niepalących. My jesteśmy na poziomie wagonu 8. Zapewne w godzinach szczytu trzeba mieć bilet zarezerwowany. My jedziemy już, jak wszyscy zaczęli pracę, ci co mieli zacząć. Widzę dziób jednego, ale to nie jest chyba ten w stylu kaczki. Te dzioby ewoluowały. Poprzedni kształt był zbliżony do naszego Pendolino. Ale w Polsce tuneli nie ma, więc nie jest wymagana aż taka aerodynamika tego dzioba. Reserved 4. Ok. Tu jest stacja chyba. Wszyscy grzecznie w kolejce siedzą do trójki. Zwróćcie uwagę, jak tu są linie do kolejki wyrysowane. I wszyscy podchodzą w ten oto sposób. Wow. Idziemy trochę dalej. Jedzie. Wow. Ale długa jednostka. Model typu N700 dla wtajemniczonych.
pociągowców. Zwróćcie uwagę na ten dziób. Dobra, wbijamy. Okay. Chciałem zwrócić uwagę, jak dużo miejsca, o co tu chodzi, żeby bagaż był przed nami. Są jakieś chyba dla obsługi miejsca. Jesteśmy w wagonie numer 1. Nozomi 20, tak. This is the Nozomi Super Express, bound for Tokyo. We will be stopping at Kokura, Hiroshima, Fukuyama, and Shinagawa stations before arriving at Tokyo Terminal. から16号様で Ten wagon jest 車 prawie 内 pełny. でお待ちください。 Miejsca jest dużo. Zobaczcie, ile miejsca na nogi. Patrz. Jeszcze tutaj jest taka opcja, delikatnie się daje naciska. Można iść w kimono. Jest trochę niżej, tylko jak wy nie macie kucyka prawdopodobnie. Nie gniecie. No powinien wjeżdżać, bo jest 15. No co jest? Ruszamy. Pan konduktor, pan maszynista. Tu wszyscy w białej rękawiczki. Wybiła 10:15. Robił się lekki dźwięk. I zostały zamknięte, zablokowane. Ruszamy. Trochę mi uszy przytkało od ciśnienia, od tej prędkości. Nie czuję się w ogóle, ale widzę, jak szybko się wraz za oknem przesuwa. Co chwilę jest jakiś tunel. Jak wspomniałem, kraj jest górzysty, więc mieli sporo pracy do wykonania, żeby się przebić przez te wszystkie różne pagórki. Jak się banan na ustach cały czas pojawia. Szkoda, że tylko godzinę. Trasę stąd do Tokio, która wynosi blisko 1100 km, pokonuje w 4 godziny 53 minuty. Gdzieś musi zwolnić, bo można policzyć, że jest to tylko 200, około 220 średnia na godzinę, ale dlaczego taka średnia? Bo zatrzymuje się na stacjach kilka minut.
Arigato gozaimasu. Mamy pogodę trochę angielską, pada deszczyk, ale to nie szkodzi. Właśnie wysiadłem ze spełnionego marzenia. Czy to ma sens? Jest taki człowiek, którego uznałbym za swojego mistrza, którego uwielbiam, lubię go słuchać, jest niezwykły. Profesor Bartoszewski ma 90 lat. Kiedyś powiedział, że są rzeczy w życiu, które warto i są rzeczy, które się opłaca. I nie zawsze to, co warto, się opłaca. Nie zawsze to, co się opłaca, warto. A więc nie opłaca się kupić samochodu za 100 000, którego utrzymanie kosztuje 5 000 rocznie i jest wykorzystywany przez 1 miesiąc i traci na wartości. Ale warto. Wiecie dlaczego? Bo spełnione marzenia nie mają ceny. Bo to dopiero się rozumie, jak się ma 80 lat i się mówi do wnuków: dziadek zawsze marzył o kamperze. I co, dziadku? Babcia nie pozwoliła. Dzięki, że byliście ze mną, a to był Michał Rusin Solo po planecie. Podróż Shinkansen.